uszanowania YouTube. Jest pierwszy weekend listopada, a jak widzicie tło za mną, no to już wiecie, co się święci. Tak, będę dzisiaj, nie dzisiaj, jutro. Jutro będę biegł maraton w Stambule. Będzie to mój ostatni maraton w tym roku, ale to również będzie wyjątkowy maraton, bo jedyny interkontynentalny na świecie, gdyż zaczynamy go w azjatyckiej części miasta, potem przekraczamy most nad Bosforem i będziemy już biegli w stronę Europy. Jak dla mnie to jest coś ekscytującego. Zobaczycie oczywiście to wszystko w dzisiejszym odcinku, ale ten odcinek zaczniemy od Expo, od odebrania pakietów. To wszystko jest za mną. Ja od tego tak troszkę się oddalam, żebyście mieli ładne tło na start. I co? Ja jestem Mariusz. Kanał nazywa się W Dreadach przez Świat. I zapraszam Was na relację z 46. maratonu stambulskiego. Jak możesz biec tak szybko z tymi dreadami? Szybkość. Tutaj na wejściu w ogóle kontrola jak na lotnisku. Brameczki, no tego jeszcze nie spotkałem nigdzie. Ciekawe rozwiązanie. No tego to ja się tutaj zupełnie nie spodziewałem. Jest fajnie, jest ciekawa atmosfera, że tak to ujmę. Na pewno będzie to dobry bieg, bo się uśmiech aż sam ciśnie na usta. Okej, przebiłem się przez te niewątpliwe atrakcje. Tutaj już widzę, jest dystrybucja pakietów startowych, jest no, odbiór wszystkiego, co tam się odbiera, wszystkiego, co tam dają. Także idę po swoje. Hi. Your passport and or ID card? ID? Okay. Is this for you too? Yes, for you too. Can we say hi? Yeah, sure. Kanala abone olmayı unutmayın. Abone ol. Thank you. I am subscribed. Yay! I wy też możecie subskrybować kanał. Like this also. Yep. Like, comment and subscribe because there is a beautiful atmosphere here and you definitely watch this. Yay. Czas na prezentację pakietu krótką, bo pakiet nie jest jakby obfity, ale wydaje mi się, że jest treściwy. Po pierwsze, przezroczysta torba. Myślę, że to jest po prostu torba na depozyt na jutro, bo też tutaj, o jak widać, ma ten znaczek, gdzie tam pewnie będzie się wklejał numer.
Co jest fajne w pakiecie, w standardzie, jest koszulka. I co jest jeszcze ciekawsze, że można sobie na koszulce nadrukować czy swoją ksywę, czy swoje imię, czy cokolwiek. Jak widzicie, ja poprosiłem wolontariuszkę, żeby nadrukowała mi nazwę mojego kanału. Tutaj wielkie brawa dla niej, bo no chwilę tam spędziłem, chwilę też mi poświęciła, ale koniec końców się udało i mam koszulkę z nazwą kanału z tegorocznego maratonu w Stambule. Co dalej w pakiecie? Tutaj taki klasyczek, czyli numer startowy 15-15, łatwo zapamiętać. W środku pewnie tutaj są jeszcze jakieś rzeczy do depozytu, do torby. Ulotki, o, program na jutro, czyli o, nawet jest tutaj mapka, jak sobie dotrzeć do startu. Także fajnie będę potem studiował. No i co dalej? No generalnie dużo ulotek. Tu jakaś koperta. Po turecku niestety. A jest. O, list gratulacyjny z tym zaproszenie na Igrzyska Europejskie w 2027. O, i też na Igrzyska Olimpijskie w 36. Także generalnie takie rzeczy w pakiecie z dnia dzisiejszego, z dzisiejszej relacji. To już wszystko. Ja idę sobie coś zjeść. No i widzimy się jutro na przeprawie promem. Ciao! I ciach! Witam Was w delikatnie deszczowy, niedzielny poranek. Jest jakoś za 27. Ja idę w kierunku promu, którym pokonam Bosfor, którym przepłynę na drugą stronę z Europy do Azji, tam w stronę startu. Nie wiem, czy to widać dobrze na kamerce, ale troszkę popadało w nocy i jak rano wstałem, to troszkę się bałem, że będzie taka powtórka z Malty, że wiecie, że przyjechałem do ciepłego kraju, a tutaj przywitał mnie deszczem. Ale sprawdzałem pogodę i na szczęście będzie cieplej. Także ja idę już się tam ładować za prom. Z góry Was przepraszam, że to nagranie teraz jest takie delikatnie ciemne, ale znowu zapomniałem lampy. Przez tamten duży most będziemy biec, bo start jest gdzieś tam. Jak sprawdzałem na mapach Google'a, to ten most ma około kilometra, tak mi się wydaje. Coś takiego. Sprawdzę potem i Wam wkleję tutaj dokładnie jaka długość, ale jest duży, długi, naprawdę mega wielki.
Proszę Państwa, witamy w Azji po raz pierwszy na kanale, nie ostatni. Generalnie wcześniej tego nie mówiłem, ale transfer promem z części europejskiej do azjatyckiej jest darmowy na podstawie numeru startowego. No i tutaj już po przybyciu z promu mamy do pokonania jakieś 700 czy tam 800 metrów pieszo do miasteczka startowego. Na wejściu, podobnie jak do Expo, bramki i sprawdzanie wszystkich na wejściu. Takie dość mocne kwestie bezpieczeństwa są tutaj dość mocno pilnowane, także chyba dobrze, chyba dobrze. Tutaj po mojej lewej znajdują się ciężarówki, gdzie się oddaje depozyt i one potem sobie po prostu jadą strefę mety razem z ciuchami i się pobiera. No tak, dość często spotykane rozwiązanie, gdy meta i start są w innych miejscach. Także żeby po prostu sobie nie zbacnąć. Ja już swoje oddałem. Start jest za jakieś pół godziny. 40 koła ludzi łącznie będzie dzisiaj biegło, z tego co właśnie speaker mówi. To jest łącznie 15 i maraton. Nie wiem ile na którym, to napiszę wam potem niżej, a teraz kończę, ile się rozgrzewać i tak dalej, bo tutaj jest naprawdę troszkę głośno. This marathon is between two continents, so you all welcome to Istanbul. Have a good day. Congratulations. Texas. 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 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Türkiye Bankası 42 daha yarış startı verildi. Tüm sporculara başarılar diliyoruz. Harika bir var burada. Dünya I siach! Lecimy! Maraton numer 27, kraj numer 12. Ponad 2 km biegu za nami, a dopiero ledwie minęliśmy jeden most, ale za to jaki. Tutaj już się zaczyna europejska część Stambułu. Tak szczerze mówiąc, nie mam pojęcia za bardzo, co będzie na trasie, bo tego nie sprawdzałem. Jedno co wiem, to właśnie, że startowaliśmy z azjatyckiej części, no i że finisz jest koło błękitnego meczetu. Także razem z wami będę odkrywał tę trasę. A tutaj widzę delikatny podbieg przed nami.
no nie taki mały był ten podbieg, bo jak widzicie, troszkę się upodziłem. Tak się ciągnął koło kilometra. Teraz mamy zbieg. Ja na szczęście, z racji tego, że jest to mój ostatni maraton w sezonie, dzisiaj tak turystycznie bardziej startuję, żeby zobaczyć sobie Stambuł z perspektywy biegacza. Także nie straszne mi te podbiegi, bo dzisiaj raczej chcę biec luźniutko. A kto maratonu nie uszanuje, niech się w ty... Nieważne. Po tym podbiegu na początku jest teraz srogi zbieg. Ja się staram zwalniać ile wlezie, ale naprawdę jest trudno, bo nogi same się rozpędzają. W tej chwili biegnę 4,20, co jest no za szybkie tempo, jak na mnie. No staram się hamować, ale fizyka, wiecie o co chodzi, nie? Mam nadzieję, że nie będę później srogo umierał. Kilometr 7 minęliśmy stadion Besiktasu. Teraz mijamy jeden z wielu meczetów w tym mieście, które jak najbardziej dodają mu dużego uroku. Z dobrych newsów jest to, że udało mi się zwolnić do tego tempa, którym mniej więcej chciałem dzisiaj biec w tej części biegu oczywiście. Ale tutaj ładny widok za zakrętem się rozpościera. Spójrzcie sami.
zbliżam się do dyszki. Troszkę ciężko tempo trzymać, bo jednak góra, dół, a i do tego kibice na czasie, to też zawsze zagrzewa, przez to tak jakby organizm sam przyspiesza, ale nadal staram się nie szarpać za bardzo, nie biec za szybko po prostu. Dobra, zobaczymy co dalej. Ola! Hej! Plus jest taki stacji żywnościowych tutaj na biegu, że są dość gęsto, bo od 5 km mniej więcej co 2,5, ale minus, przynajmniej dla mnie, jest taki, że póki co nie było jeszcze IZO. Tak naprawdę tutaj trzecia stacja i były owoce. Także zjadłem sobie pomarańcza, zjadłem banana. Chyba będzie dobrze. Miałem właśnie mówić, że taki kawałek, odcinek trasy się zrobił, że delikatnie cicho było, bez kibiców, ale tutaj widać już nadrabiają, także jest fajnie. Ahoj! Pozdrawiam wszystkich Czechów. Sayajin-san! Fajne!
Ej. Koşmaya devam. I połóweczka za mną, godzina 45, bez kilku sekund. Póki co biegnie się w miarę przyjemnie. Mam świadomość, że biegnę trochę szybciej niż zakładałem, bo tutaj chciałem mieć tak z godziny 50, może godzinę 50 parę, ale jak noga daje, tu trzeba korzystać, a potem się zobaczy, co się może stać. Ej! Ej! Ja tam biegnę wcześniej po tamtej stronie i tak się zastanawiam, co tak ciężko się biegnie. Przecież to dopiero 25 kilometr. A teraz po nawrotce dopiero widzę, że tam jest podbieg widmo, czyli taki z delikatną stromizną, gdzie wydaje się to płaskie, a jednak jest trochę tych przewyższeń, trochę tego przewyższenia. Teraz to widać po nawrotce. Biegniemy. Kilometr 30 za mną. Pojawiają się już pierwsze oznaki zmęczenia, no bo jednak za szybko poszło, szybciej niż planowałem. Nie jest tragicznie, ale bywało lepiej, że tak to ujmę. Chociaż może nie, to była bzdura, bo to było 1,5 miesiąca temu. Chciałem powiedzieć, że zapomniałem te kilometry dalsze, bo 1,5 miesiąca temu ostatnio biegłem więcej niż 21 km, ale nie ma tragedii. Ale jak pewnie widzicie i słyszycie, zbiera się też
mocny wiatr, który, no nie ukrywam, przeszkadza w bieganiu, bo wieje w twarz. Na szczęście do mety zostało jakieś 11,5 km. Nie chcę powiedzieć, że to jest z górki, bo to są te najcięższe kilometry w maratonie, ale razem dotrwamy. Ja to wejście w ogóle zrobiłem po to, żeby powiedzieć, że na stacji żywnościowej na kilometrze 30 był cukier, także troszkę sobie podjadłem jak koń i teraz jak ten koń biegnę dalej. O tutaj 31. Uczciwie muszę przyznać, że ten wiatr jest deprymujący. Naprawdę momentami muszę się zamykać sobie troszkę, żeby tak zwalczyć te powiewy. Ale tutaj, oj, ale tutaj teraz wy możecie się wykazać. Docencie mój wysiłek, dajcie łapkę w górę, jakiś komentarz napiszcie. A mi z tą myślą będzie się łatwiej dalej biegło do mety. Pozostało mi tak, ojejku, matematyka, niecałe 9 km. Jak widać i słychać, wiatr nie ustaje, ale ja w bieganiu też nie ustaję i już coraz bliżej mam do mety. Zostało mi jakieś 6 km. Dzielnie walczę i cisnę dalej. Zostały 2 km do mety i jeśli kogoś nie dobił ten wiatr, który od 10 km wieje w twarz, no to ma przed sobą jeszcze podbieg, bo z tego co przekazał mi kolega z projekt Maraton Europa Plus, który już tutaj biegł ostatnie około 2 km, to jest podbieg. Sprawdziłem sobie przez to profil trasy i na tych 2 km jest około 50 metrów wzniosu. Jak słyszycie po oddechu, już on się zaczyna, także ja biegnę. Widzimy się później.
Ah. Ojejku, co to było? Ale już łania się błękitny meczet. O, jak przyjemnie teraz na płaskim, mimo że no skurcze są w udach. Gracias! Öncelikle kadınlar tekerlekli sandalye kategorisiyle başlayacağız. İlk 4 derece vereceğiz ama ilk 3 var. Kadınlar tekerlekli sandalye kategorisinde sporcuları alkışlarınızla davet etmek istiyorum. Kadınlarda 3. Nurşah Usta. Co to był za finish? O! O! A! Oła! Oła! Dobra. Myślałem, że teraz gdzieś tu będą medale, bo chwilowo jest jak widzicie. Idę po ten medal. Są i medale. Tutaj trzeba tak było przejść sobie dość spory kawałek za winkiel. Brawo! Thank you. Proszę bardzo. Tak wygląda medal, a tutaj widzę jakieś suweniry. No woda, chyba jakieś żarełko. Brawo, tebrikler! O, dziękuję. No, jest fajnie. Jak widzicie, po polsku mówię do ludzi, także jestem troszkę zmęczony. Ten podbieg na końcu no dał jednak Boże, w nogi, dał w głowę, dał w zmęczenie, bo no wyciągnął dużo tej energii, która we mnie i tak już jej mało zostało po tym biegnięciu te 10 km pod wiatr, bo tak naprawdę to dla mnie była dzisiaj taka delikatna, można powiedzieć, ściana, nie samo zmęczenie samo w sobie, tylko no walka z wiatrem przez 10 km, a jak się skończył ten wiatr, to zaczął się ten podbieg, także no było dzisiaj naprawdę ciekawie, była walka, ale chyba wyszedłem obronną ręką, bo finalnie skończyłem jakoś w 3 godziny 42 minuty,
co jest, no myślę, zadowala mi ten czas, bo tak naprawdę mierzyłem dzisiaj we wszystko poniżej 4 godzin. Tak naprawdę nie chciałem tak od razu szybko biec, ale nogi poniosły, no to już poszedłem, no bo czemu nie? A co sądzę o samej trasie? No tak szczerze, myślałem, że będzie troszkę bardziej widowiskowo. Liczyłem czegoś tak w stylu jak jest w Rzymie, czy jak w Atenach, że no dużo tych rzeczy takich widowiskowych po drodze i ten taki finish, gdzie naprawdę jest sporo kibiców przez kilka kilometrów oni się ciągną. Tutaj tego troszeczkę brakowało. Byli ci kibice na trasie, tam fajnie z tymi gwizdkami latali, dopingowali w ogóle, ale no na tym finiszu jednak tak było troszkę cichutko i tak szczerze mówiąc to pod tym względem bardziej podobał mi się maraton w Oslo w Norwegii, bo tam mimo, że ci kibice byli cisi, to ich naprawdę było bardzo, bardzo dużo. A jeśli chcecie zobaczyć jak ten maraton wyglądał, ten w Norwegii w Oslo, to macie go gdzieś tutaj na ekranie. Ja na dzisiaj kończę, idę na jakiegoś kebaba i tyle. Cześć!